Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Train Sim World 6. Tym razem lokomotywa Baureihe 147, linia kolejowa Hamburg-Lübeck i poprowadzimy pociąg regionalny, który jedzie w kierunku dworca Szczecin Główny. Jak na razie jeszcze mamy tutaj na naszym wyświetlaczu ustawione Lübeck, ale to się zaraz zmieni. Wejdźmy na pokład i przygotujmy naszą lokomotywę do jazdy. Aktywujemy sobie kabinę, włączamy systemy bezpieczeństwa. Tego nie muszę. Ok, teraz tak. Kierunek Szczecin Główny. Jeszcze mógłbym ustawić Szczecin prawdopodobnie Gumieńce, ale w tym momencie wybiorę sobie jednak Szczecin Główny. Wprawdzie tutaj już nie będzie tak zbytnio pasować, ale uważam, że jest to nawet bardzo fajna opcja, która... No nie oszukujmy się, nie spodziewałbym się tego tutaj w Train Sim World. Także mamy dzisiaj regionalny ekspres numer 8, który jedzie do Szczecina Głównego. O, coś wjeżdża, co my tu mamy? Railjet z pociągiem regionalnym. Też niesamowicie rzadki widok, no ale okej, też się zdarza. Jazda do przodu, otwieramy drzwi po prawej stronie. Ustawimy sobie tempomat na 40. Albo i nie, bo tempomat czasami może tu hamulec najpierw? Dopiero tempomat? AFP. Najpierw trzeba aktywować hamulec, dopiero można włączyć tempomat. Dobrze wiedzieć. Wyluzować już mogę, bo mam włączony tempomat, dzięki temu mam zabezpieczenie przed staczaniem się. I szczerze mówiąc tak, kierunek mamy ustawiony, tempomat ustawiony, hamulec wyluzowany, światła włączone, 3 światła białe z przodu, jak najbardziej poprawnie. Zamykamy drzwi i możemy pomału ruszać w naszą nietypową podróż w kierunku dworca głównego w Szczecinie. Okej, luzowanie. Zadajemy moc i pomału sobie tutaj już ruszamy. To jest wyluzowane. Kilka takich, dla pewności, kilka takich rzutów okiem tutaj na podzespoły, na przyrządy, czy aby na pewno wszystko jest dobrze i jedziemy. Wyjazd mamy podany w kierunku dworca głównego Lübeck z prędkością maksymalną 40 km na godzinę. Tarcza ostrzegawcza pod spodem mówi nam, że kolejny semafor jest również w pozycji wolna jazda, maksymalna prędkość 40 km na godzinę. Uważamy oczywiście na PZB. PZB w tym przypadku tutaj mruga sobie 85, 1000 Hz restrykcja. Ogólnie jest to restrykcyjny monitoring, który nas zwalnia do maksymalnie 45 km na godzinę i z taką też prędkością wyjeżdżamy z dworca głównego w Hamburgu. Pomyślałem sobie, że dawno nie jechaliśmy tej linii kolejowej. Linia kolejowa jest naprawdę bardzo fajna. I szczerze mówiąc, inspiracji do tej linii kolejowej nabrałem po powrocie z mojego urlopu. Na Wielkanoc byłem w Świnoujściu z rodzicami. Pojechaliśmy sobie na urlop, pojechaliśmy sobie w polskie rejony, nad polską plażę i wracając ze Świnoujścia właśnie jedzie się autostradą, która mija Rostock, która mija Lübeck, przez Hamburg się jedzie, potem wjeżdża się na autostradę A1 i potem leci Oldenburg, potem jest Münster, potem jest Bremen, w zasadzie to Bremen i dopiero Münster, także wszystkie te dworce, które tutaj znamy w grze, wszystkie te takie miejsca docelowe, które
mamy tutaj w naszej grze Train Sim World, no to wszystkie właśnie zjazdy z autostrad mijałem po drodze. No i pomyślałem sobie, że w zasadzie Hamburg-Lübeck już naprawdę dawno nie jechaliśmy i tym samym czas odpalić tą linię kolejową. Tarcza ostrzegawcza pokazująca pomarańczowe i zielone światło. Oczywiście jest to zapowiedź ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Należy potwierdzić w PZB. Inaczej będzie po hamulcach. Widzę, że mój add-on tutaj do pokazywania nazw stacji, które mijamy i aktualna pogoda w Hamburgu. W tym momencie, w czasie, którym nagrywam, mamy 9, prawie 10 stopni w Hamburgu, 2% zachmurzenia, wiaterek lekki i dość niskie, jak na Hamburg, dość niskie tutaj, niska wilgotność powietrza. Także tutaj w prawym górnym rogu będzie Wam się pojawiać nazwa stacji, którą aktualnie mijamy. Mam nadzieję, że to funkcjonuje dość dobrze, bo ostatnio mi się ten program coś zawiesił, ale zobaczymy. W tym momencie podany był wyjazd z tej stacji z prędkością 60 km na godzinę. Do tych 60 mogę się w sumie rozpędzić, o ile nie mam restrykcyjnego monitoringu. Nie mam restrykcyjnego monitoringu, mam monitoring prędkości kontrolnej, jaka jest 85 km na godzinę, więc mogę się do tych 60 rozpędzić. W sumie to się z tej całej restrykcji mogę spróbować uwolnić. Nie udało mi się, ok. Możliwe, że coś się tutaj troszeczkę zawiesiło. Ok, teraz się uspokoiło wszystko i w tym momencie możemy jechać. Niedługo będzie maksymalna prędkość 100 km na godzinę. Znak tutaj zapowiadający to ograniczenie już minęliśmy. W tym momencie mogę sobie właśnie ustawić tempomat na maksymalną 100 i ciśniemy do przodu. 3 światła zielone, semafor zielony, tarcza ostrzegawcza zielona, nic nie stoi nam na przeszkodzie i ciśniemy dalej naszą najnowszą maszyną. Baureihe 147, lokomotywa, która jest w Deutsche Bahn jedną z najnowocześniejszych lokomotyw, najbardziej modernych i jednocześnie jest to najnowocześniejsza lokomotywa w grze ze względu na to, że niedawno się pokazała. Powiem Wam szczerze, na początku byłem sceptyczny, już w poprzednim filmiku opowiadałem, że ta lokomotywa miała swoje problemy. Coś tam się wieszało, te kontrolki nie mrugały, tempomat się zawieszał. Ale w tym momencie mam już tą lokomotywę na tyle opanowaną, że po prostu bez problemu można się nią poruszać. Już wiem, jak mam na co reagować. Także postanowiłem dzisiaj się właśnie tym najnowszym nabytkiem tutaj jeszcze raz z Wami przejechać. Bardzo dużo kursów wykonałem tą lokomotywą i powiem Wam, że w tym momencie moim zdaniem jest to jedna z najlepiej zrobionych lokomotyw poza lokomotywami z serii Expert, ponieważ no wiadomo, tamte lokomotywy są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ekspertowym, nie eksperckim. Ta lokomotywa nie jest ekspert, ale uwierzcie mi, naprawdę świetnie się ten pojazd prowadzi. Dobre przyspieszenie, dobre hamowanie, kontrola na 6. Także polecam Wam zakupu. No i oczywiście jeżdżąc tutaj po tej linii kolejowej bawiłem się właśnie tym oto wyświetlaczem. Tutaj mamy wyświetlacze, jakie tutaj, na jakich stacjach będziemy się zatrzymywać. No i właśnie klikając tutaj na linię kolejową, klikając tutaj na możliwość zmiany stacji docelowej,
odkryłem, że w komputerze pokładowym tej lokomotywy są zapisane właśnie dwie polskie stacje, a mianowicie właśnie Szczecin Główny i Szczecin ten drugi tam, nie? Także dość nietypowe, jak na Train Sim World. Ja tutaj nic nie chcę mówić, że może się kiedyś pojawi jakaś linia kolejowa w kierunku Polski. W sumie byłoby fajnie. Czy to przypadek jest, że polskie stacje są tutaj zapisane w komputerze pokładowym? Nie wiem, nie umiem wam na to pytanie odpowiedzieć, ale mimo to zdziwiło mnie bardzo, że mamy polską stację i zdziwiło mnie, że po ustawieniu jej ta polska stacja jest widoczna na naszym wyświetlaczu kierunku, w którym jedziemy. Także co mnie by jeszcze interesowało, czy właśnie Szczecin Główny pojawił się również na wyświetlaczach od wagonów. Ale to mogę dopiero sprawdzić, jak się zatrzymamy za około 30 km. To byłoby naprawdę niesamowite, jeżeli by na wagonach było też wyświetlone. O, mamy wagon tutaj właśnie w malowaniach, jakie tutaj po tym rejonie jeżdżą, ponieważ właśnie między Hamburgiem a Lübeck jeżdżą pociągi właśnie pomalowane na takie zielone kolory. Tutaj nie jest nic wyświetlone, także tutaj nie mogę sprawdzić. A reszty... A nie, w sumie mógłbym, czekajcie. Jak to było? O tak. Nie, na wagonach nie jest wyświetlone. Podejrzewam, że byłoby wyświetlone na wagonach Intercity, jakie były dorzucone do dodatku Baureihe 101 Expert. Tam były wagony Intercity też dorzucone, które właśnie przejmowały ustawienia wyświetlacza kierunku jazdy. To musiałbym opatentować. Ciekawiłoby mnie, czy właśnie w takich ustawieniach to wszystko by działało. No nic, oczywiście jest to fikcyjny przejazd, żeby zaraz się w komentarzach nie posypało, ale przecież nie ma takiego przejazdu, ale przecież nie ma czegoś takiego. Jest to fikcyjny przejazd, oczywiście 147 na polską stronę i tak nie mogłaby wjechać ze względu na to, że ta lokomotywa obsługuje tylko i wyłącznie niemiecki system zasilania, obsługuje tylko i wyłącznie 15 000 kW i 25 000 kV. Źle, co ja mówię, albo kilo, albo tysiące. 25 000 V albo 15 000 V. się pomyliłem, się rozpędziłem tutaj. Także 147 i tak nie mogłaby wjechać na linię kolejową, która jest 3000 V prądu stałego, no bo multisystemu akurat ta lokomotywa nie posiada. O, Taurus, w tym razem w czarnych malowaniach. Taurus, który jest dodany tutaj do tej linii kolejowej. O dziwo, jak zaczynaliśmy filmik, do tego Taurusa złapało mi malowanie Railjeta, także mamy Railjeta, który tu w Niemczech dorabia sobie jako lokomotywa do pociągów regionalnych. Też dość nietypowy widok, też takie zaskakujące. Nowa lokomotywa, bardzo fajna. Pomyślałem sobie, że czemu nie przejedziemy się jeszcze raz, szczególnie, że ta lokomotywa na linii kolejowej Hamburg-Lübeck ma swój własny rozkład jazdy. W sumie nie dziwię się, ta lokomotywa jest głównie dość częstym widowiskiem na północno-wschodnich liniach kolejowych, no i właśnie Hamburg-Lübeck jest taką typowo północną linią kolejową, północna tutaj w północnych Niemczech i właśnie dzięki temu
jest ta lokomotywa na tej linii dostępna. Taka ciekawostka, z Hamburga do Lübeck prowadzi autostrada i samochodem ten odcinek trzeba przejechać, to znaczy jedzie się ogólnie około godziny. Niby jest to coś koło 70-80 km autostradą, ale ze względu na bardzo duży ruch i ze względu na ograniczenia prędkości, no to nie można szybciej jechać niż właśnie chyba tam było 120, 130 maksymalnie i z Hamburga do Lübeck jedzie się samochodem godzinę, autostradą. Nasz dzisiejszy kurs pociągiem jest zarezerwowany czas na ten przejazd jest około 45 minut. Jak to dokładnie będzie wyglądać, to się okaże na końcu, bo to nie wiadomo, czy przypadkiem gdzieś nie złapiemy nagłego hamowania. Wszystko może się zdarzyć, ale ogólnie pociągiem można to przejechać w 40-45 minut. Także jest naprawdę bardzo duża różnica. To jest właśnie powód, dlaczego w Niemczech kolej jest tak bardzo rozpowszechniona, dlaczego właśnie pociągi są tutaj bardziej takie atrakcyjne niż poruszanie się samochodem, ze względu właśnie na to, że można zaoszczędzić bardzo dużo czasu. W rejonie, gdzie mieszkam, Zagłębie Rury, miast jest tutaj naprawdę multum i tutaj czasami samochodem przejechać to jest zmora. Autostrady w złym stanie, najczęściej rozkopane, najczęściej są to autostrady z budowami, z bardzo dużymi ograniczeniami, od groma samochodów, korki niesamowite, także tutaj autem to i tak się bardzo źle jeździ, ale za to pociągiem jak najbardziej. Przegapiłem 130, ciekawe. Musiałem się troszeczkę zagadać. 140 jest znowu, co to kurczę? Okej, rozumiem. Staram się tu wprawdzie uważać na ograniczenia prędkości, stąd mogę nawet 160 jechać. Super! Można się tutaj pobujać maksymalną prędkością tej lokomotywy. 160 km na godzinę to jest po prostu maksimum, co ta lokomotywa wyciąga. Nie przeszkadzaj mi! Jak widać tutaj maksymalna prędkość 160 km na godzinę, także można się tą lokomotywą dość szybko pochuśtać. Bardzo fajna. Ja naprawdę, uwierzcie mi, kupno tej lokomotywy to był naprawdę dobre posunięcie. Byłem na początku trochę sceptyczny, ja już to wprawdzie omawiałem w poprzednim filmiku, ale tak wiecie, może ktoś nie widział poprzedniego filmiku, także powiem to w tym również. Po tym jak 187 kilka lat temu wyszła i była naprawdę do bani. Mimo to była to moja ulubiona lokomotywa, podchodziłem trochę sceptycznie do tej 147. Podchodziłem do tej lokomotywy, czy ona będzie na pewno dobrze zrobiona, czy oni czegoś tam nie skopiują, czy oni tam czegoś nie dowalą. Spaprać, wiecie, można naprawdę wszystko naprawić, już im to trochę gorzej wychodzi. Wiemy jak Dovetail Games, jak Train Sim World funkcjonuje. Jeżeli tylko wyjdzie jakieś DLC i w tym DLC będą jakiekolwiek błędy, uwierzcie mi, nie będą te błędy tutaj naprawione. 90. Jejku, ale tutaj naraz się odezwało. Muszę tu bardzo szybko wyhamować do 85. Dlaczego do 85? Zaraz wam wytłumaczę. Mam nadzieję, że nie złapię tutaj nagłego. Störung. No, dostałem. Za wolno hamowałem. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zaraz wam coś opowiem. Zwangsbremsung. 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 No już, cicho. Zugbeeinflussung. Dlaczego dostałem nagłe hamowanie?
dostałem nagłe hamowanie ze względu na to, że nie osiągnąłem monitoringu prędkości kontrolnej. Po tym jak było zapowiedziane 90, ja jechałem 160 km na godzinę i po potwierdzeniu PZB 90 ja muszę wyhamować pociąg do maksymalnie 85 km na godzinę. Maksymalnie 85, bo jest to Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. monitoring prędkości maksymalnej w PZB i właśnie nie osiągnąłem tego. Po potwierdzeniu PZB, po potwierdzeniu ograniczenia prędkości mamy około 20 sekund na wyhamowanie do 85. Mi się to w tym momencie nie udało. Myślałem, że zdołam opanować sytuację, zdołam wyhamować, no ale nie udało mi się. Z tego co pamiętam, z tego co prawdziwy maszynista maszynista opowiadał, bo uczyłem się trochę o PZB i patrzałem w internecie, jak to działa i co mówią o tym specjaliści. Tu mam specjalistów, mam tutaj na myśli osoby, które na co dzień prowadzą pociągi. Normalnie w pociągu nie dostałbym nagłego hamowania w prawdziwej lokomotywie ze względu na to, że krzywa hamowania mówiłaby lokomotywie, że ja hamuję, że ja zwalniam. Krzywa hamowania to jest po prostu wykres, który mówi lokomotywie, że ja już hamuję i jestem w stanie opanować, jestem w stanie wyhamować do tej prędkości, która będzie obowiązywać. W grze niestety nie ma krzywej hamowania. Właśnie dlatego za każdym razem, kiedy tutaj się spóźnimy z dohamowaniem lokomotywy, najczęściej łapiemy nagłe hamowanie. Właśnie pamiętam filmik też właśnie z Train Sim World, tylko już nie pamiętam której wersji, to było jakoś 3 albo 4, przed kilkoma laty to było. Tam właśnie maszynista mówił, że jadąc pociągiem, jeżeli hamujemy, to komputer jest w stanie powiedzieć i obliczyć, czy my wyrobimy się do ograniczenia prędkości, czy nie. I on rejestruje właśnie taki jak wykres, że ta prędkość, że hamulec jest zaciągnięty, prędkość spada i że po prostu jesteśmy w stanie wyhamować, nie? Bo w grze jest tak, że mamy ograniczenie prędkości, my to ograniczenie prędkości potwierdzamy i zegar tyka. 20 sekund, czy tam 25 sekund, już w tym momencie tak dokładnie nie pamiętam, około 20 sekund w każdym bądź razie i tam zegar tyka i jeżeli my się nie zmieścimy, to mamy nagłe. Nie ma tej krzywej hamowania. W sumie szkoda, ale szczerze Train Sim World nie jest aż takim dokładnym symulatorem kolejowym. W tym momencie nawet bym bardziej powiedział, że to jest taka gra bardziej arkadowa niż jakiś profesjonalny symulator. Jest jeden symulator na rynku, który prawdopodobnie ma tą funkcję tej krzywej hamowania. Symulator nazywa się ZUSI. ZUSI. Jest to okrojona wersja symulatora szkoleniowego dla maszynistów, która została dopasowana na rynek, no na bardziej takich prywatnych odbiorców. Ten symulator jest wprawdzie trochę okrojony, ale on tam tych samych mechanik prowadzenia lokomotywy ma dość sporo. Jest to bardzo skomplikowany symulator, ja go tylko raz kupiłem, starałem się trochę w nim pograć, trochę w nim posiedzieć. Uwierzcie mi, nie udało mi się. Zwróciłem później, bo ja kupę kasy dodałem za ten symulator, coś koło 60 euro. W tym momencie można go trochę taniej wyrwać, jak jest promocja. Także mi się nie udało, ale tam prawdopodobnie to mogłoby być. My tu gadu, a tu prawie jesteśmy już w Bad
sorry, Bad Oldesloe. Nasz pierwszy postój za około 2 minuty. Ciekawe, czy w 2 minuty dojadę tutaj. Pociąg piętrowy, a co na końcu? 143. Można to rozpoznać po bardzo kwadratowej budowie lokomotywy i po ryflowanych ścianach. Chociaż tutaj też 112 jeździ, z tego co pamiętam. Tutaj na tej linii kolejowej była dodana lokomotywa serii 112, która również była bardzo fajną lokomotywą. Chyba musiałbym zrobić jakiś filmik o tych starych lokomotywach, o ich sterowaniu. Wprawdzie już robiłem, no bo ja już mam chyba wszystkie tutaj lokomotywy niemieckie zaliczone w filmikach. Ale mimo to wybrać jakąś interesującą trasę i po prostu przejechać się tymi klasycznymi, starymi lokomotywami. Też dawno nie było. Zifa. Cicho! Lalka! Nie przeszkadzaj. Cały czas cię tu klikam. Okej, 2 km już zacznę tutaj pomału hamować. Ze 160, nie ze 140. Myślałem, że 160 mam, ale 140. Ze 140, tak wiecie, wyhamować gwałtownie, no to tak nie jest zbyt fajnie. Pasażerowie na pewno nie byliby zachwyceni. Stąd też troszeczkę tak podhamujemy, pozwolimy lokomotywie tutaj troszeczkę wytracić pędu i dohamujemy na dworcu już do punktu zatrzymania. Zifa. Chwila koncentracji, żeby po prostu się tutaj tak zatrzymać, jak Bóg przykazał. Najlepiej dojechać do końca peronu. Uwielbiam dźwięki tej lokomotywy. Ta lokomotywa ma tak niesamowicie fajne dźwięki, że cudo do jazdy. Uwierzcie mi. Zifa. Oczywiście, o ile się tutaj czuwak nie denerwuje cały czas. Jesteśmy punktualnie. Okej. Powiedziałbym dość nietypowe, ze względu na to, że ja to tak punktualnie zazwyczaj nie jeżdżę, ale jak widać, tym razem się udało. Dobra. Drzwi po lewej stronie otwieramy. Ile mam czasu? Nie mam dużo czasu. Sprawdźmy, czy aby na pewno nie ma tutaj wyświetlanego kierunku. Nie ma. Teraz widać, że nie jest wyświetlone. Ale pamiętam, że te wagony właśnie z tych starych linii kolejowych, one nigdy nie były... One zawsze tam jakieś te miały. One tam miały zawsze jakieś problemy. Także nie dziwię się, że akurat ta jednostka nie pokazuje. Musiałbym to przetestować na jakichś nowszych wagonach piętrowych. Aż to... Muszę o tym pomyśleć. Coś potestuję. Okej. Kolejna stacja za 8 km i jest to miasto Rheinfeld. Możemy sobie posłuchać, jak lokomotywa brzmi. Super sprawa.
Chociaż powiem wam szczerze, że i tak nic nie dorówna dźwiękowi lokomotywy z serii 218. Ten typowy silnik diesla z tą olbrzymią turbiną, jak się da, maksymalne obroty. Temu chyba nic nie dorówna. Fajne czasy były. Szkoda, że już nie robią takich dieslowych lokomotyw, że nie ma już takich lokomotyw, które naprawdę mają ten taki charakterystyczny dźwięk. Kiedyś była Ludmiła, kiedyś była 218, kiedyś był Gagarin. To są lokomotywy. Im większa moc, tym większy świst, tym głośniejsza, dymiło, ale ciągnęło i jeździło to, kursowało i to z tego co pamiętam, to maszyniści byli naprawdę zadowoleni z tych starych dieslowych lokomotyw. Jeżeli ktoś tam się znał na budowie silnika diesla, a podejrzewam, że kiedyś było wymogiem znać się na takiego typu, na takim rodzaju silnika, jeżeli maszynista miał jeździć taką lokomotywą, to maszynista był w stanie lokomotywę naprawić, jeżeli się coś zepsuło, wyregulować, wszystko. I do tego ta niesamowita moc i ten niesamowity dźwięk. Dzisiaj wszystko elektryczne, najczęściej jeździ to po głównych liniach kolejowych, potem mamy jeszcze te lokomotywy, te podwójne, z tym podwójnym napędem, że mamy tutaj na głównych liniach trakcję elektryczną, a na tych liniach bocznych, na dojazdowych silnik spalinowy, ale ten silnik też nie jest jakiś taki super wydajny, to znaczy wydajny to on jest, ale nie ma tego, co miały te silniki kiedyś, nie? Ach, stare dobre czasy. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio stałem na przejeździe kolejowym, wracałem do domu z pracy i stałem na przejeździe kolejowym i faktycznie 218 mnie minęła. Jeszcze jeżdżą te lokomotywy, jeszcze te lokomotywy uczęszczają. Ona wprawdzie była w malowaniu jakiejś prywatnej firmy, nie była w malowaniach Deutsche Bahn, miała taki bardzo ciemnoczerwony, taki bordowy kolor, takie bardziej wino. I miała podpięte kilka wagonów towarowych i śmignęła mi przed maską. Ja na przejeździe, oczywiście w pierwszym rzędzie, zaraz za szlabanem, co od razu mnie ucieszyło. No bo z pierwszego miejsca najlepiej patrzeć, co cię mija, jakie pociągi cię tutaj mijają. Bardziej spodziewałem się pociągu pasażerskiego, pociągu jakiegoś regionalnego. A tu proszę, 218 się wyłoniła za zakrętu. Zifa. Cicho. Dalej czuwam. Już tu hamujemy, żeby nie było cyrku. Oczywiście czuwak kasujemy. Nawet dźwięk kasowania czuwaka jest tutaj świetnie zrobiony. O, trochę za szybko jadę. Najlepiej jest wjeżdżać w perony tak mniej więcej 50 na godzinę, 40 na godzinę. Wtedy jesteśmy w 100% pewni, że bez problemu sobie tutaj wyhamujemy. Jeżeli tak 60, 70 wjeżdżamy, no to może być problem, jeżeli jest krótki peron. No bo to wiadomo, że krótki peron, no to tego miejsca na zatrzymanie nie ma zbyt dużo. I mamy praktycznie idealne zatrzymanie. Super. Chyba będę coraz lepszy w tych przejazdach pasażerskich. Szczecin Główny. W Świnoujściu jest bardzo fajnie rozwiązane. W Świnoujściu
są dwa dworce główne. Jeden jest niemiecki dworzec główny, na którym zatrzymują się spalinowe jednostki trakcyjne, a polski dworzec jest po drugiej stronie kanału wpływowego, czy tam rzeki. W każdym bądź razie w Świnoujściu są dwa dworce. Na tym dworcu z niemieckim nawet udało mi się przyłapać właśnie ten spalinowóz. Na polskim dworcu głównym jeszcze nie byłem, aż tak daleko mi nie wyciągnęło w miasto. Ciekawi mnie, czy w Szczecinie jest podobnie zrobione. Czy są też dwa dworce, czy jest jeden dworzec bez możliwości wjazdu niemieckich jednostek? No nie wiem. Musiałbym popatrzeć, poczytać. Chyba że ktoś jest ze Szczecina, to może mi w komentarzu napisać, co tam jest, jak to tam jest rozwiązane. Ta syrena też jest niesamowita. Lokomotywa jak dla mnie jest super, chociaż czytałem w internecie, że sporo osób ma również z tą lokomotywą problem, ale ja podejrzewam, że problemy z DLC, problemy z dodatkami do tej gry nie są spowodowane tym, że są jakieś niesamowite bugi w dodatku zaprogramowane, tylko ludzie grają na kartowlanych komputerach. To jest moje zdanie. Im starszy Windows na komputerze, tym więcej problemów ma w sobie, tym więcej ma uszkodzonych plików, wpisów w rejestrze, ma jakieś śmieciowe pliki i potem ludzie się dziwią, że jak coś zainstalują, to im to nie chodzi. Także... co ja mogę? Sporo osób mówi, że gra nie jest do jazdy, sporo osób mówi, że gra w ogóle nie działa. Pomimo to, że ja zrobiłem już ponad 100 filmów na temat gry Train Sim World, sami widzicie jak to hula, ani nic nie przycina. Muszę przyznać, że ostatnio jakość Train Sim World i tak się poprawiła. Mi się wydaje, że oni bardzo dużo błędów, jeżeli chodzi o stabilność, i tak naprawili. Ponieważ jak widzicie, nie mam ani przycięć, nie mam ani tutaj jakichś lagów. Czasami jeżeli się tekstury gdzieś jakieś wczytują, to oczywiście coś tam przytnie, ale wiem jak ta gra działa, wiem jak ta gra jest zaprogramowana. Bardzo dobrze wiem, że ta gra jest po prostu w miarę stabilna, ale ona przycina wtedy, jeżeli tekstury się ładują. Jeżeli jedziemy pierwszy raz linię kolejową, to nie możemy wymagać, że ona będzie nam hulać jak ta lala. Pierwszy raz, pierwszy przejazd linii kolejowej to jest po prostu rozpakowanie tekstur, rozpakowanie shaderów i rozpakowanie całej linii kolejowej, także... I jeszcze do tego, jeżeli ma się kartoflany komputer, który w ogóle ledwie co działa, to niektórzy ludzie są sami sobie winni, że po prostu gra im nie chodzi. Szczerze mówiąc, to poza lagami, które wiem czym są spowodowane, to jeszcze nigdy nie miałem jakichś większych problemów z tą grą. Po zakupie tej lokomotywy przez pierwszych kilka przejazdów, raz, że się uczyłem jej obsługi, a dwa, mi się wydaje, że ona się też musiała w jakiś sposób rozpakować, bo ona na początku to mi tempomat nie działał, na początku mi tutaj wyświetlacze też niezbytnio działały, to tutaj mi się na przykład nie wyświetlało, pomimo to, że powinno, ale w miarę obsługi, nauki obsługi maszyn, w miarę jak długo jeździmy, maszyna coraz lepiej zaczyna działać. Sami widzieliście, na samym początku, żeby włączyć tempomat, to tempomat jest zależny od tego, żeby najpierw włączyć hamulec. Jeżeli aktywujemy hamulec, możemy wtedy aktywować tempomat. Jeżeli hamulec nie jest aktywowany, nie aktywujemy tempomatu, a inni zaraz w internecie, bo gra jest taka i taka, bo gra jest niegrywalna, bo to jest tamto, kurde, bo to nie działa, bo to jest źle zaprogramowane.
Aż mi się przypomniała sytuacja z pracy, jak ludzie obsługują ogólnie maszyny. Ja jestem technikiem, jestem odpowiedzialny za naprawę i stan techniczny maszyn u nas w pracy. I za każdym razem ludzie zgłaszają mi problemy, gdzie ja sobie myślę, albo nie umiesz guzika nacisnąć i nie umiesz obsługiwać, albo robisz takie masakryczne błędy przy obsłudze, że po prostu maszyna się psuje. To samo jest z symulatorem kolejowym. Czasami ludzie nie umią obsłużyć maszyny i zwalają od razu wszystko na to, że gra jest zbagowana. To jest niesamowite. No ale żyjemy w takim społeczeństwie, ludzie są troszeczkę wygodni, są troszeczkę leniwi, nie chce im się albo rozgryzać działania pewnych mechanizmów, albo obsługi i potem leci negatywne wszystko negatywne, co tylko mogli sobie wymyśleć. Zapowiedź 90. Tym razem dam maksymalny hamowanie i dam maksymalny hamulec dynamiczny. Powinienem się do 85 wyrobić w tym momencie. Widzicie, jak ta lokomotywa hamuje. Uff. O właśnie. Nawet trochę niżej jestem w tym momencie niż 85. Dobra, teraz obserwujemy. Semafor świeci... Semafor tarczy ostrzegawczej. O, tak będzie lepiej. Świeci się na zielono, co oznacza kolejny semafor jest na przejazd. 90 mamy na liczniku. Ja sobie to tutaj nawet tempomatem mogę doregulować, ale muszę pamiętać, żeby nie jechać szybciej niż 85, bo mi walnie po hamulcach. Teraz mogę dopiero przyspieszyć, PZB się uspokoiło i mogę teraz po prostu dać mocy. Chociaż tu nie ma co mocy dawać, bo zaczynamy już tutaj pomału wjeżdżać na dworzec główny w Lübeck i tutaj na pewno będą po prostu ograniczenia prędkości. Dlatego obserwujemy, co się tutaj dzieje. Rzucimy sobie jeszcze raz okiem tutaj na lokomotywę i na cały składzik. Widzicie, zielony składzik tutaj jedzie w drugą stronę. Oczywiście nie tylko... O, z 218. Oczywiście nie tylko wagon sterowniczy powinien być zielony, ale również wagony. No ale jak widać nie doczytuje mi tutaj malowań. Zapowiedź 60. Potwierdzamy PZB. Nic się nie dzieje, ponieważ jedziemy w okolicach 60. W tym momencie zamiast hamulcem zespolonym tutaj sobie podhamuję trochę elektrodynamicznym. I pomału sobie tutaj już dojeżdżamy na dworzec główny w Lübeck. Tym samym będę się z wami pomalutku żegnał. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli interesują was symulatory kolejowe, zostawcie tutaj suba i zalajkujcie filmik dla algorytmu, dla większego zasięgu. Zapowiedź 80, ale to 80 i tak nas nie dotyczy, ponieważ na semaforze było 60 wyświetlone. Znaki na semaforze są bardziej wartościowe niż znaki takie, które stoją na poboczu. Kolejna tarcza ostrzegawcza zapowiadająca 60. Wjedziemy tutaj zaraz... nie potwierdziłem. Nie potwierdziłem! O kurde! Cicho! Cicho! O. Za dużo mi się guzika wcisnęło, za często. Jak już wspomniałem, maksymalnie 60. Mogę sobie nawet tutaj tempomatem to ustawić. Na szczęście ta lokomotywa bardzo szybko luzuje po nagłym hamowaniu. Także mając nagłe hamowanie nie musimy tutaj nie wiadomo jak długo czekać, żeby
lokomotywa wyluzowała. Co my mamy za monitoring? Monitoring restrykcyjny. Maksymalnie 45 km na godzinę. Oczywiście piszę tutaj, jaką maksymalną prędkość możecie osiągnąć. U mnie to trochę takie, nie wiem, rozmazane jest. U was może to będzie trochę lepiej wyglądać. W każdym bądź razie lokomotywa zawsze wam mówi, z jaką maksymalną prędkością możecie jechać. Tutaj wjedziemy zaraz na odcinek, gdzie brakuje trakcji elektrycznej, no ale ten błąd jest już od samego początku tej linii kolejowej. Mamy tutaj mały błąd graficzny, gdzie tutaj na tym odcinku między tymi dwoma słupami brakuje trakcji elektrycznej. Mimo to lokomotywa jak najbardziej normalnie się zachowuje. Także, jak już wspomniałem, jeżeli się jakieś błędy pojawią w grze Train Sim World, to te błędy również zostają. No dobra. Stacja Lübeck za około 1,5 kilometra. Cicho. 60 jest to powtarzacz. Ja to i tak potwierdzę, żeby nie wyłapać przypadkiem kolejnego nagłego hamowania. Zugbeeinflussung. Normalnie w rzeczywistości maszyniści mówią, że się potwierdza ograniczenia prędkości, a nie magnesy, dlatego w rzeczywistości również powtarzacze się potwierdza. Od tego semafora wolno nam jechać 60 km na godzinę. Żółte światło oznacza, że Zugbeeinflussung. wjazd podany bez wyjazdu na następnej stacji, czyli tutaj na Lübeck, przed następnym semaforem musimy się zatrzymać. I już jest niedaleko. Bardzo fajna linia kolejowa. Swojego czasu jak wyszła też bardzo często tutaj jeździłem. Z pociągami towarowymi jest tutaj mały problem, ponieważ z dworca Hamburg, jakiś tam Hamburg towarowy w stronę Lübeck jest 15-minutowy postój, którego totalnie nie lubię. Jest tutaj niby zaprogramowana mijanka, że musimy najpierw przypuścić pociąg osobowy, ale ta mijanka właśnie trwa najczęściej 15 minut. Dlatego nie jestem fanem tutaj przejazdów towarowych na tej linii kolejowej, ale przejazdy osobowe jak najbardziej są tutaj super zrobione. Można się tutaj pochuśtać pociągami ICE, pochuśtać można się tutaj pociągiem Intercity, 101, widzicie 218 tutaj sobie stoi, również można pojeździć. 218 chyba tutaj ma nawet, jest to dedykowana linia kolejowa do 218, także jest jak najbardziej fajnie. Tu się zatrzymujemy i kończymy naszą dzisiejszą przygodę. Nie dojeżdżam do samego semafora ze względu na to, że jak widzicie... A nie, tu semafor jest trochę dalej. Myślałem, że ten semafor jest tutaj do mojego toru, ale semafor właściwy do mojego toru jest troszeczkę dalej. Zatrzymujemy się tutaj i kończymy dzisiejszą przygodę. Pociąg oczywiście jedzie do Szczecina Głównego dalej bez nas. Poprowadzi go po prostu inny maszynista. Odblokowujemy jeszcze drzwi po prawej stronie. Oczywiście pasażerów też musimy wypuścić. Dworzec główny w Lübeck. Bardzo charakterystyczny dworzec główny z bardzo charakterystycznym tutaj przejściem nad torami. Już widziałem filmiki na temat tego dworca głównego i powiem wam szczerze, że on tutaj w grze jest dość szczegółowo odwzorowany. Jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Postarali się. Zaraz tu musimy zamknąć drzwi i zobaczymy, jak nam poszło. 11 850 punktów, oczywiście platyna. Za włączone systemy bezpieczeństwa. Normalnie się tutaj dostaje właśnie w okolicach 5500, ale mając włączone PZB i SIFE można tutaj nieźle zgarnąć punktów. Dobra,
Ja się z wami jeszcze raz żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.